Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami i Życie na Filipinach. Widzieliście wschód słońca, a teraz pora brać się za pracę. Jest wpół do 8. Dzisiaj będziemy kontynuowali z impregnowaniem drugiej sypialni. Wydaje mi się, że dzisiaj już będzie wszystko zaimpregnowane na 3 razy z tego, co jest otwarte. A może nawet, jeżeli zacznę teraz impregnować sufit, zaimpregnuję jako pierwszy, poimpregnuję ściany. Może dzisiaj sufit będzie poimpregnowany nawet 3-krotnie. A może nawet znajdzie się czas, żeby już go polakierować, jeżeli będzie odpowiednio ciepło i ten impregnat zostanie wypity przez drewno. No ale mamy jeszcze misje poboczne. Jak wiecie, trzeba jechać, wymienić butlę z gazem. A może nawet dzisiaj się już kupi część materiału na tą sypialnię. Zobaczymy, co przyniesie dzień. Zapraszam do oglądania. Dziękuję za wszystkie nowe subskrypcje, jak zwykle, za lajki i za komentarze. Widzę, że mam tutaj stałe grono odbiorców, osób oglądających, bo ostatnie filmy, no widać, mamy tutaj tendencję wzrostową, ponad 200 lajków pod niemalże każdym filmem. Prawie wszystkie filmy z ostatniego tygodnia gdzieś obijają się o 1000 albo przychodzą ponad 1000 wyświetleń. Kto by pomyślał, zaczynając 1,5 miesiąca temu, że tak szybko się to rozwinie. Także dziękuję Wam z całego serca, bo jakbyście tego nie oglądali, to może nie miałbym tyle motywacji, żeby to nagrywać codziennie, ale na ten moment jakoś daję radę, bo jak widzicie, czy praca, czy jakieś inne obowiązki, potem jeszcze usiąść, zedytować to wszystko. Zależy, jak długi jest film, ile jest ujęć, ale każdy film, który Wy oglądacie, ja też najpierw muszę obejrzeć. To znaczy podczas edycji, jeżeli film trwa 40 minut, to ja 40 minut go oglądam, przycinam, zmieniam kolejność i tak dalej. Także cieszę się, że Wam się to podoba i że oglądacie. Dobrze, biorę się za pędzel, łapać za pędzel, za solignum i kontynuuję z impregnowaniem tego pomieszczenia. No bo trzeba tutaj do przodu, trzeba cały czas popychać. No i kilka dni na ręczniku, tutaj filipiński tutorial i kalamansi już ładnie wykiełkowało, kupiła żona te. Z czego to jest? No jak izolacja, jakby wełna mineralna i będzie je sadzić gdzieś. Ale tak jak Wam wspominałem, żeby z tego były jakieś owoce, no to 5 lat wzrostu drzewka. Ściana oczyszczona, zaimpregnowana na pierwszy raz, sufit na 2 razy i teraz lecę z tymi ścianami na drugi raz najpierw, potem sufit na 3. raz i ściany na 3. raz. I to wszystko stanie się dzisiaj. Także myślę, że będzie trzeba ułożyć plan, bo można by je było lakierować się potem, ale to lepiej dać czas drewnu, żeby się napiło tego impregnatu. Także może dzisiaj już w późniejszych godzinach zajmę się zrywaniem podłogi i impregnowaniem podłogi. Chociaż wygodniej by im było jeszcze polakierować sufit, chociaż sufit polakierować dzisiaj jeszcze jest delikatnie wilgotny. Polecę ściany na drugi raz i zobaczymy, czy będę w stanie zaimpregnować sufit na 3. raz. No i w przeciągu 2 dni będzie tutaj bardzo dużo zmian wizualnych, tak myślę. 2-3 dni i będzie się tu już miało całkowicie inne odczucia. Impregnatu mamy wystarczającą ilość na ten moment, wydaje się, a czekamy za dostawą w tym sklepie, gdzie jest najtańszy, bo zamówił z Cebu i ma być w tym tygodniu, no ale zobaczymy, kiedy przypłynie.
No i jak przed chwilą widzieliście na timelapsie, w zeszłym tygodniu mieliśmy problem z dostępnością impregnatu. No i byliśmy zmuszeni kupić jedną puszkę, kanister impregnatu, który jest stary. Znaczy stary, no wcześniejsza wersja na pewno, Solignum w odcieniu brązowym. To jest ten, który generalnie stosujemy, on jest w plastikowej butelce, 1 galon, czyli 4 litry. I ten jest bezbarwny, a ten widzicie jaki ma kolor. I ten bezbarwny wydaje się też, że ma mniejszą woń podczas pracy. Także jeżeli macie możliwość, a jesteście na Filipinach i potrzebujecie coś impregnować, to szukajcie tego w plastikowym kontenerze Solignum All Around Clear. Będzie się wam po prostu wygodnie pracowało. Ten, tak jak mówię, mam większą woń, no ale przez to, że ściana jest połowicznie rozebrana, jest przestrzał od morza, to tutaj nie mam z tym problemu, ale myślę, że jakby było pomieszczenie średnio wentylowane, to by was po prostu ścięło, byście się po prostu na... Nie będę używał tego słowa, bo może YouTube coś mieć jakiś z tym problem. No ale wiecie o co chodzi, jakbyście zażyli jakieś nielegalne substancje, będziecie mieli bóle głowy i tego typu historie. Także biały Solignum 1 galon i bezbarwny jest, wydaje mi się, że technologicznie jest już ulepszoną wersją, jest mniej wonny, może i mniej toksyczny, nie zgłębiałem tego na pudełku, no ale te preparaty na pewno mają w sobie coś, co zapobiega termitom, także to nie są preparaty typowo nieinwazyjne, że to nie jest woda po prostu, tylko to coś w tym jest, że działa na te termity. Trzeba zaimpregnować, dać mu wyschnąć, przewietrzyć i wtedy dopiero można coś dalej z tym robić. Na pewno nie położyłbym się na stercie drewna, która jest tym zaimpregnowana, żeby pójść spać. To na pewno nie. Ale w takim klimacie jak tutaj, jak to szybko schnie, jeszcze właśnie jest ten przeciąg cały czas od morza. No przecież dosłownie tu z sypialni i już tam widzicie fale. Chodzi wiatrak. Także wszystko będzie ok. Widzieliście, ściany są na drugi raz. A tu widzicie różnicę na ścianie. Jaka ta ściana zrobiła się ciemna od tego brązowego preparatu. A tutaj jest dużo jaśniejsza od tego o kolorze transparentnym, przezroczystym, bezbarwnym inaczej. Niektóre elementy, tak jak ten, może ktoś to wyłapał na timelapsie, one były przynajmniej szykowane wcześniej. To były te elementy, które były heblowane i docinane. One były 3 razy impregnowane na zewnątrz. Na dobrą sprawę nie muszę tego impregnować. Tak samo jak ten element był nowy, dlatego strona nie jest poimpregnowana, tylko ta strona, która była cięta. Niektóre elementy nie wymagają tutaj impregnowania. O, tak samo tutaj. To, co było dorabiane, to już było impregnowane 3-krotnie i jest w sumie gotowe do lakierowania. Dobrze, musi teraz pomieszczenie trochę się przewietrzyć, przeschnąć. Mamy ściany na 2 razy, sufit na 2 razy. Także wydaje mi się, że dzisiaj będzie wszystko zaimpregnowane. Przyszła ciocia i spytała się, bo widziała, że z drabiną chodzę na zewnątrz, czy możemy przyjść i pomóc trochę, bo tam same kobiety, nazrywać kalamansi z tą drabiną. Także bierzemy drabinkę i idziemy do cioci na drugą stronę. Zobaczymy, co to za misja. Mam nadzieję, że niezbyt długa. Pokój sobie schnie, a my idziemy nazrywać lemoncito, kalamansi. No i jesteśmy u cioci. No, bo mieszkamy tam, za drzewami. Jesteśmy u cioci. Ajo! Ayo! Jak chcecie kogoś zawołać na Filipinach, to ajujecie. Auntie Mirna! Ayo! Queen of Talayong! Hi, buddy! Anong buddy? Ten, naami hagdan. Ani Miss Likod Agi. Hello! Oh. Babe, come. They have if we can help them with the solar. My dear, What do you need? Prince. She said she also have Hello! Usa man eh.
Ano taon yan, Noy? Kinsa may mag-isa? We go to Fiesta tonight. Fiesta tonight? Babe, What can you say about this? say about this? That is solar. I don't know. Lahat O jak widzicie, Queen of Talajona, Temyrna też ma duży dom murowany. O, sypialnie, Alex, salon, kuchnia. club Fiesta tonight. We Where? go together Where? upstairs. Okej, We follow. okej. No i dzisiaj jedziemy na fiestę znowu. O, rodzina. We go to fiesta tonight. We will go to Fiesta. I'm sure. Sure, okay? O, żona się wstydzi. Sure. Yeah, okay, we Just can the go. walking distance. Maulaw na mi. Maulaw na, ulawan. Where is the tree? Oh, here. Oh, matutahasan. Hari ba, ang kalamansi. Bring house ra mite. Bring house ra amo. Bring house ra itoy. Poor, careful, it's wet. It's wet there. Hey, kaluoy nito. Ah, it's here. Żona zlokalizowała drzewo. No dobra, Ala, biorę się za zgrywanie. ala bilis. Chodzi kominiarz po drabinie. Miku, miku, już w kominie. No to byś tu zaprzeć. Ala, it doesn't reach. It's scary. You think it will go? Hala, babe. Are you sure? Babe, no. Ay, bila. Nie ma się za bardzo to zaprzeć. O. Other side. This, moringa. O, to moringa. Zaczyny. Should I hold? Hala, it's so far. Babe. Give me the basket. Maybe we should cut it. There's so many on the other side. One eternity later. What about this side? Oh. Catch it. Ay. Big one. I całej wysokości nie da sięgnąć, co tam wysoko, ale muszę pomyśleć, może bym ją naciągnął pasem na dół. Nie ma się tutaj zaprzeć za bardzo. O, teraz żona wybiera zbiory. Enough? I przyszliśmy tylko po kalamansi, a będziemy jechali na fiestę wieczorem. What time is the party? Wala. I will just, we will give you. We will take you. Bring house ramite. Hoy, bring house. Anong gulat dyan? Bring house. What time? Mga, I think, Ano na siya? 5 or 6.
Okay. Oh, okay. Alexander will go with you. Uy, kami ka magulo. As your partner. Albo o 17, albo o 18. Oh, juice. Naman ko dugos. I wracamy do siebie, na drugą stronę. Misja połowicznie udana. No i jak wiecie, wczoraj była niedziela, więc dzisiaj jest poniedziałek. Butla z gazem pusta. Przyjechała z nami znowu do Lazji. Pojechaliśmy w miejsce, które wczoraj było zamknięte. I wiecie, co się okazuje? Że dalej jest zamknięte. Mówiłem wam we wczorajszym, w niedzielnym filmie, że na stacji byli puści z gazu, czekają na dostawę. No i oczywiście nasza ukochana sprzedawczyni pinajpajów, tych bananów, wiecie, w cieście. Jak podjechaliśmy dzisiaj po banana, to mówi, że jak my się wczoraj ją pytaliśmy, to ona napisała do nich spytać, czy mają i tak dalej, i że nie miała okazji nam przekazać wiadomość z Kodaktu, że też są out of stock. No, że nie mają, po prostu czekają na dostawę. Ale jak poszliśmy kupić mięso, to biegła za nami kochana pani od pinajpajów. Żebyśmy jej dali adres, to ona ogarnie i nam do domu przywiozą. I teraz żona się wróciła, cofła, dacie jej nasz adres i przywiozą nam gaz do domu. Sama z siebie wyszła z inicjatywą, bardzo miła pani. Naprawdę, jak ktoś by kiedyś był na Sykichor, przejeżdżał przez Lazji, to mówię, tu jest Lazji Public Market, jak wyjeżdżacie na market i tam po prawej stronie stoisko z bananami. No najlepsze banany w Lazji, jakie do tej pory jadłem w cieście słodkiej. Pycha. Nie są takie tłuste, bo one są w głębokim oleju smażone, to one nie są takie tłuste, są kruche, świeże. No są na ten moment najlepsze, jakie jadłem pinajpaje. W Dumaguete jadłem trochę pinajpai, ale nie podchodziły mi tak jak tutaj. Tam to była taka przekąska raz na jakiś czas, a tutaj mógłbym je codziennie kilka sztuk wciągnąć sobie jeszcze do kawy, jak są świeże, super. No ale nie mamy gazu dzisiaj. Dobrze, że mamy elektrycznego grilla z Norwegii. No to wzięliśmy 2 kg świnki i na elektrycznym grillu się dzisiaj, no chyba że jeszcze prądu zabraknie, ale ostatnio nie ma przerw w dostawie prądu. To jak nie będzie przerwy w dostawie prądu, to się zrobi świnkę z grilla elektrycznego z ryżem i będzie ok. No jedyny problem to, że kawa. Ale tu też się ten problem rozwiąże. Pójdziemy do cioci jednej czy drugiej, żeby zagotować wodę w termos, bo tu jak się robi kawę, chyba wszędzie tak jest. Przynajmniej u mojej rodziny w domu jest tak wszędzie. To rano gotują pełen dzbanek wody, wlewają do dużego termosu, takiego wiecie, jak duże termosy w Polsce też mieliśmy kiedyś. Pewnie tej pory są, ale nie są tak często używane. I ta gorąca woda, ten wrzątek jest tam sobie w termosie cały dzień i po prostu chcesz zrobić kawę, to wsypujesz kawę do szklanki i zalewasz ją tą wrzącą wodą, tą gorącą wodą i masz ciepły napój, kawę, bo herbat się tu tak bardzo nie pije. No to tyle, jeżeli chodzi o gazowe przygody, o problem z gazem. Dzisiaj jeszcze potrząsłem tą butlą, jeszcze się udało rano wodę zagotować i jeszcze jedną zupkę zrobić, makaron, ale to już końcówka, to już płomień, już dzisiaj się nic z tego nie ugotuje. Także całe szczęście, że mamy tego grilla elektrycznego z Norwegii, którego przysłaliśmy i on nam dzisiaj uratuje 4 litery, jeżeli chodzi o obiad, o kolację. W międzyczasie w domu nie nagrałem update'u, ale zaimpregnowałem wszystko na 3 razy, łącznie z sufitem. Dorabiam gdzieniegdzie jeszcze małe kawałki drewna, które powstawiam, żeby było za co płytę lepiej złapać na dole nad podłogą. No i jutro mogę się brać za lakierowanie i za zrywanie podłogi. Potem polakieruję sobie sufit, a potem zerwę, może sufit i ściany nawet, sufit i ściany, a potem zerwę podłogę, przepraszam, i zacznę impregnować, a następnie lakierować całą konstrukcję podłogi. No a potem już nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mogli kontynuować z płytami na podłogę i na ściany. Płyty na ściany będą takie same, ale
tak same parametry od innego producenta, będą tańsze. A jeszcze myślę dzisiaj cały dzień nad płytami na podłogę, czy będziemy używać tych płyt fenylowych, bo jakby nie było, jest to sklejka. Zasięgając informacji w internecie, fajnie by było znaleźć grubsze płyty cementowo-włóknowe, takie 12 mm albo i więcej, bo je też można na podłogę wtedy użyć. One się nie będą łamać pod ciężarem, tym bardziej, że tam widzieliście, są gęsto jest konstrukcja podłogi zrobiona. Ale to zobaczymy, bo można też użyć te płyty, które używaliśmy w pierwszej sypialni, ale może lepszym rozwiązaniem byłaby płyta cementowo-włóknowa, bo to jest całkowicie odporne na termity, całkowicie odporne na wilgoć, całkowicie odporne na ogień. Tylko kwestia, żeby znaleźć taką grubą, jaka nam by pasowała. Ale to zobaczymy. To zobaczymy jutro albo pojutrze, jak będziemy jechali znowu za materiałem. A tymczasem się żegnam i następny raz widzimy się już u nas w domu. A no i zapomniałem sfilmować, ale pierwszy kurier, którego Cię odbieraliście ze mną, którego widzieliście, wydawało mi się, że to moja paczka, bo tu wszystko idzie na imię żony. A to nie moja paczka, to była paczka dla żony z witaminami. Ale teraz przyszła moja paczka, się wydaje. Więc zobaczymy, co przyszło. Cięcie. No i mamy to. Czekałem na to, bo tak jak mówiłem Wam, w sklepach nie mogłem znaleźć akrylu w tubie, fugi akrylowej. I mamy akrylik sealant. Może być malowany, czyli to jest to, co potrzebowałem, jak będziemy w przyszłości malować ściany w pokojach, żeby ubytki gdzieniegdzie od przestrzeni między płytą a łączeniem na przykład z drewnem wypełnić akrylem elastycznym. Na razie na próbę zamówiłem 8 sztuk, no ale jest akryl. Nie ma w sklepach, jest w internecie, zamówiliśmy, przyszło i przyszło w miarę szybko, jakoś około 3 tygodnia czasu. Także można śmiało sobie zamawiać. Czekamy na więcej różnych rzeczy z internetu i będą po prostu przyjeżdżały. Teraz czekaliśmy na to od rana, aż to przyjedzie. Jak przyjechał kurier wcześniejszy, którego widzieliście, to cieszyłem się, że już jest mój kurier z moją paczką. Ale jakaś taka lekka była i coś się dało, że to nie moje. No i okazało się, że żony. A teraz jak byliśmy z butlą w mieście, to przyjechał kurier, nie było nas pod adresem i zostawił po prostu u sąsiadów. Sąsiedzi nas zatrzymali, że mają paczkę dla nas. Także w porządeczku, nie jakieś awizo wsadzone w drzewo. Cieszę się, z małych rzeczy cieszę się, że mam akryl. Nie będę musiał cudować z jakimiś innymi wynalazkami, jeżeli chodzi o wykończenie narożników, jak już będziemy gotowi na malowanie sypialni. No i wiecie co? Wykrakałem. Tyle dni bez problemu. Dzisiaj nic tego nie zapowiada, żadnej burzy ani nic. Nie ma prądu w chwili obecnej. Także grillowane plany są dość niepewne. I są dwie możliwości wtedy. Jako że nie mamy też gazu, albo Lazy Beach Club i coś z karty dań Lazy Beach Club. Ale mamy ryż ugotowany. Ryż był wcześniej ugotowany, ryż jest ciepły, świeży, ryż jest ugotowany. Także szkoda, żeby się tyle ryżu marnowało. Więc druga opcja to jest po prostu pojechać do Lazy znowu, ale nie jest daleko. Pojechać do Lazy i wziąć kurę z rożna albo coś takiego. No, uroki życia na wyspie. Panele solarne te większe, ten większy zestaw, który zamówiłem. Nie mam jeszcze baterii samochodowej, żeby podpiąć się do paneli, żeby ładowało tą baterię i z tego potem można było włączyć wtyczkę i korzystać. Także dzisiaj spartańskie warunki. Ani ciepłej wody na kawę w domu, ani gazu, ani prądu, żeby zrobić grilla. Ale jakoś coś się wymyśli za chwilę. Coś się za chwilę wymyśli. Jeżeli chodzi o postęp prac, o, żarówka, która wam mówię, która się ładuje, jak jest prąd. Ściana polakierowana i ściana polakierowana. Ta ściana jest 3 razy zaimpregnowana i sufit jest 3 razy zaimpregnowany. I na tym na dzisiaj
skończę pracę. Jutro też jest dzień. Jutro też jest dzień. Ale wszystko wskazuje na to. Trzeba zamknąć pokój. Ale wszystko wskazuje na to, że jutro czeka mnie zrywanie podłogi starej, impregnowanie całej podłogi, sprawdzić tam konstrukcję i ewentualnie lakierowanie podłogi. Także to był plan na jutro, a na dzisiaj już nie ma większych planów. Może pójdziemy na tą fiestę, na którą nas ciocia zapraszała, ale to nie wiem. Cały się umorusałem w lakierze, a też nie mam już rozpuszczalnika. Zapomniałem, że rozpuszczalnik się skończył, także będzie się trzeba trochę bardziej rozszorować dzisiaj. A co to? Coś się za domem dzieje. Pójdziemy sprawdzić, co tu się dzieje za domem. A, Wolfie chodzi. Rosie pilnuje pani. A co robi pani? A pancia sadzi kalamansi w glebie. No to raptem 5 lat, ale tak jak z bicza strzelił i będą kalamansi rosły na posesji. Kolejny pianik cię podpaliłem. Już się też prawie cały palił. Ten był malutki, porównanie tego ostatniego, ten był malutki. I coraz więcej miejsca. Jako, że już mam problemy z prądem w chwili obecnej. Znaczy mamy przerwę w dostawie prądu. To nie jest problem, to jest przerwa. Będę kończył ten vlog na dzisiaj. Dziękuję wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. I widzimy się jutro. Jutro znowu zapraszam na plac budowy. Aleksander Wojtysiak. Między światami. Życie na Filipinach. O, gaz stoi i czeka. Pusta bańka. Do zobaczenia jutro. Na razie.